Siema. Drugi odcinek z Kirgistanu, z miejscowości Osh. Powiem wam tak. Sprawdziłem wczoraj naprawdę chyba wszystkie strony, jakie tu są. Vlogi podróżnicze i tak dalej. No i w tym mieście prawie nie ma nic. To jest mocne, naprawdę. No ale cóż, pamiętajcie. Ludzie inteligentni się nie nudzą. Wiem, że teraz napiszą w komentarzach wszyscy ci młodzi, którzy powiedzą, że nie jestem inteligentny. Ale na swój sposób jestem. Z racji tego, że od rana pada, co nie dość, że nie ma co robić, to jeszcze pada. Pakuję sprzęcior, pakuję. Wszystkie witaminki musiałem sobie poprzesypywać do woreczków, żeby wiadomo jak najmniej miejsca zajmowały. I tak jestem mega zaskoczony, że to wszystko się zmieściło do tego plecaka. Z tyłu moje pranie. Znaczy te jeansy nie, to są jakieś pani, która tu pracuje, bo ogólnie w hostelu, to jest mój hostel, nie ma nikogo, jestem tu sam. Wiecie, Kirgistan to nie jest kraj dla zwykłych turystów. Tutaj jak ktoś już przyjeżdża, to przyjeżdża raczej podróżnik, który po prostu chce zobaczyć piękno tego kraju. No, chyba tylko. Chyba na tym skończę. Nie no i tak naprawdę ludzie, którzy idą w góry, no. Jutro jeszcze ma kolejny dzień padać. Także wydaje mi się, że ten vlog to będzie taki z 2 dni łączony. A później umówiłem się już z jednym chłopakiem i jadę w góry. I jadę zwiedzać piękne miejsca, które ma do zaoferowania właśnie Kirgistan. Ale to wszystko zobaczcie. Teraz się pakuję, idę na siłkę. Trzeba coś robić. Później wieczorem chcę iść na trening. Tylko zobaczymy, czy będzie otwarte. Na razie pisze, że ta salka jest zamknięta, ale liczę na to, że może akurat jest zamknięta teraz, ale że później otworzą. Czas pokaże. Wczoraj wam pokazywałem, wczoraj na miniaturce była pani ze złotymi zębami. Mówiłem wam, że tu właśnie dużo osób ma te złote zęby. Tylko nie sprecyzowałem w sumie swojej wypowiedzi. To nie chodzi o to, że oni mają zęby zrobione ze złota. To są po prostu zrobione z jakiejś, nie wiem jak to nazwać, z jakiejś blachy, z jakiegoś metalu o takim kolorze, ale ze złotem to nie ma za wiele wspólnego. Wszyscy śmiać, jak się ludzie na mnie patrzą. Ale nie ma się co dziwić. Nie jestem stąd, także się patrzą. Tym bardziej, tak jak wam mówiłem wczoraj, nie widać tu za wielu turystów. Tak to wygląda. Znaczy za wielu. Nie widziałem żadnego w sumie. Właśnie szedłem z taką panią, zaczepiła mnie. Mówi, a w jakim ty języku mówisz? Ja mówię, że po polsku. Ona mówi, o moi rodzice byli w Polsce. Mówi, że bardzo fajnie porozmawialiśmy chwilę, pytała się, w jakim jeszcze innym języku mówię. No super, naprawdę. Ludzie są tu bardzo tacy przyjaźni i zainteresowani mną. Co ja tu robię? Ona mówi, że po co ja przyjechałem do Osha akurat. A ja mówię, że tutaj przyleciałem i ona zaskoczona była, że granice otworzone i tak dalej. I tak powiedziałem, że po prostu z Warszawy do Moskwy, z Moskwy tutaj. Fajnie się porozmawiało z panią. Wiele osób mnie pyta, dlaczego ja podróżuję sam, że mi się nie nudzi i tak dalej. No i właśnie to jest kwintesencja podróżowania samemu. Przez to właśnie, że się cały czas kogoś poznaje. Nawet nie trzeba na siłę. Obojętnie gdzie nie pójdziecie, ktoś was zaczepi, kogoś poznacie i tak dalej. I to zawsze jest taka fajna interakcja z tymi ludźmi. A wiecie, a jak już jesteście z kimś, no to już to tak nie wygląda. No. Wtedy macie się do kogo odezwać. No i się nie szuka już ludzi, z którymi pogadać. A ja lubię poznawać ludzi. Lubię być sam, ale lubię poznawać ludzi. Wiem, że dla niektórych to nie ma sensu, ale to zrozumieją tylko ci, którzy podróżują sami. Też co kawałek spotyka się tu właśnie panów w tradycyjnych czapkach, właśnie takich stąd. Śmiesznie wyglądają, takie wysokie, ale bardzo dużo już tu takich spotkałem. O, ja tu właśnie przyszedłem na siłownię i nie wiem, gdzie się do niej wchodzi. O, jest tutaj.
Jak wygląda salka. Kurde, jak mam wiedział, to są rękawice wziął. Ale spoko, przyjdę jeszcze na pewno. Cała siłka. Trening siłowy za mną. Zrobiłem chyba z 10 ćwiczeń. Teraz jeszcze trochę skakanki, trochę worka. Dzień będzie dobrze zaliczony, mogę iść zwiedzać. Zrobiłem trening. Patrzcie, jaka szatnia. Taka typowa, taka hamuła. Prysznice też są, ale nie wziąłem klapek, także nie wchodzę. Wiecie jak jest. O higienę trzeba dbać. Na kolejny trening wezmę. Pytałem jutro, to ma być grupa o 18 MMA, także jeśli jeszcze jutro nie wyjadę z tego miasta, jak pogoda się sprawi, taka jak ma być, że ma być deszczowo, no to mam trening. Fajnie z takimi chłopakami stąd poćwiczyć. Jak mówiłem, teraz podróże wojownika wracają do tego, co było też. Wiadomo, Europa to była Europa, tam zresztą nie mogłem trenować, ale tutaj się już zacznie. Wiecie, co też tu jest ciekawe? Że tu jakoś ludzie sobie radzą bez kagańców na twarzy. I da się? Da się. Centralnie naprawdę widać tył, nie wiem, jedna osoba na 1000 może ma. Właśnie przyszedłem, coś chcę sobie popróbować. Jakichś takich lokalnych rzeczy. O, może tego spróbuję, bo to też widziałem. Zaraz wam powiem, jak to się nazywa. To się nazywa dokładnie samsa. Jest to pierożek z baraniną. Jeden jest z baraniną, drugi jest z ziemniakami. Ten jest z baraniną i cebulą. Jeszcze ciepły, jest zarąbisty. Pycha. Drugi jest z ziemniakami i z cebulą. Tylko ziemniaki nie są zmielone, tylko pokrojone na kawałki. Ale ten z baraniną zdecydowanie lepszy. Musicie też wiedzieć, że najbardziej popularnym środkiem transportu tutaj w starych sowieckich krajach są marszrutki, czyli busiki po prostu. Na przykład mniej więcej takie jeżdżę teraz. Jest to najbardziej tanie i zresztą o tym się przekonałem wczoraj. One tu jeżdżą cały czas po prostu, jeden za drugim. Wczoraj z lotniska, żeby dojechać, dojechałem, nie wiem, z 20 minut. Tam chyba było 15 km czy jakoś tak. I zapłaciłem 50 groszy. Także to było dla mnie mega zdziwieniem. No ale czy dało, bo to, że właśnie to jest najtańszy środek transportu, żeby nie brać taksówki z lotniska, tylko po prostu tak przyjechać i sobie podejść. I tak samo bardzo popularne tutaj są po prostu dzielenie się taksówką. To będę jutro robił akurat, że po prostu przychodzicie na miejsce, gdzie są taksówki, przeważnie są prywatne samochody. No i czekacie, dopóki nie uzbiera się cały, na przykład, że 4 osoby się zbierają, lub w tych większych trochę więcej. I po prostu wtedy dopiero jedziecie. Fajne to też jest, bo na pewno jest dużo taniej niż jakbyście jechali sami. No i zawsze można kogoś poznać, jakichś ciekawych ludzi. Także ja jutro akurat będę korzystał z tej opcji, czyli dzielonej taksówki. Mam nadzieję, że trasa będzie wesoła. Do miejscowości, do której będę jechał, będzie 100 km. Wiem, że drogi tutaj są jakie są, także trochę to na pewno zajmie. No i na miejscu już ma mnie odebrać chłopak, który jest stąd, z Kirgistanu. I ma się mną zająć i pokazać mi ładne miejsca. Czytałem, że bardzo warto tutaj zjeść arbuza, melona i inne owoce, ponieważ są tu bardzo dobre. Rosną właśnie tutaj w Orży, w okolicach, ze względu na ciepły klimat. Też muszę spróbować.
Pierwszy obiad tradycyjny. Szaszłyk, jeden z kurczaka, 2 z baraniny, do tego pełno cebuli jak zwykle, herbatka, no i ryż. Jedna zupka. Это плов. Плов, о, плов. А это? Хорва. Это баран. Baran. Hej, spasiba. Fajno, mam dzisiaj szczęście. Właśnie zabrałem drona. Miałem iść na tą górę, co wczoraj tam miałem iść, nie doszedłem. Ja spoko, chyba nie będzie padało. I właśnie zaczęło. No cóż, trzeba coś wymyślić w hostelu. A w ogóle... O, dzisiaj doszła jedna dziewczyna tutaj, tak to nie było nikogo. Wiecie, no, te rejony nie są zbytnio uczyszczane przez takich turystów, przez turystów w ogóle chyba praktycznie, jak mówiłem wcześniej. Także też nie ma się co dziwić. Przyjdziecie sobie tutaj do parku i zawsze się z kimś pogada. Ci ludzie są naprawdę tak mnie ciekawi, skąd się taki kosmita tutaj wziął. Śmieszne to jest. A jeszcze jak teraz mam bluzę założoną, ale jak jeszcze mam tatuaże wyciągnięte, to już w ogóle. Здравствуйте. Что это? Это яблоко. Яблоко? Попробуй А, на подарок. о, окей. Кушай на здоровье. Спасибо. Смотри. Вот. Я вкусный. Okej, okej. Spasiba. Widzicie, jacy fajni ludzie. Wiecie co? Szczerze nie mam pojęcia, co to jest. A, teraz jak wziąłem więcej, to czuję. Coś zrobione z moreli. Morele też są tu bardzo popularne. Ciekawe. Taka skóra jakby. Idę sobie parkiem, a to samolot stoi. Czekaj, czy się da wejść. O, da się. Ciekawe, czy tu można wejść. Idę zobaczyć, co mi szkodzi. Dobra, wszystko rozmontowane, także do kabiny nawet nie dochodzę. Ciekawe. Nie byłem w takim nigdy. Tak w ogóle, co kawałek jak się idzie tym parkiem, są strzelnice. O właśnie, tu dochodzę do następnej. Tu macie następną na przykład. Ale ja nie przyjechałem po to starych radzieckich krajów, czy posowieckich, nie wiem jak to się mówi poprawnie, żeby strzelać na strzelnicy z wiatrówki. Mam nadzieję, że jak pojadę w góry, to poszczelam sobie z kałasza, bo to jest bardzo możliwe i nawet będę szukał, żeby to porobić. No. W ogóle nie wiem, ilu z was wie, właśnie AK-47 skonstruował Michail Kałasznikow zaraz po II wojnie światowej. Czytałem gdzieś historię tego, że z kałasza zginęło więcej ludzi niż z najcięższych chorób, jakie były na świecie. I że podobno żałował, że wyprodukował tą broń. A czy w to wierzyć, czy nie? Zresztą na internecie też można wypisać takie rzeczy, które później mają mało odniesienia do prawdy. No ale krew na swoich rękach ma. I to dużo. Idę na tą górę, tu wczoraj nie doszedłem. Jak mnie tam zleje deszcz, to trudno. Nic nie poradzę. Moja misja dostać się na górę i odpalić drona. No to zaczynam swoją wyprawę. Na tej górze Sulejman tu, czy Sulejman to, o, jak tam chcecie, jest 5 szczytów. W środku są jaskinie. Tam jest muzeum też i punkt widokowy.
Wszystko wam po kolei pokażę. Tak mówiłem wam wczoraj, nie wiem czy widzieliście, od 1500 roku to jest najbardziej święte miejsce dla muzułmanów tutaj. Są organizowane tutaj pielgrzymki. No i tam ludzie wierzą w różne rzeczy, że jak przejdą tą trasę, to jakieś choroby wyleczą i tak dalej. Wiecie, każdy niech sobie wierzy w co sobie wierzy. Jego sprawa. Aż tam jak w coś mocno wierzycie, to się stanie. Pamiętajcie, wiara czyni cuda. W co uwierzycie, to będzie. Nie zawsze. Ale jak mocno się w to wierzy, tak jest. Trochę sobie poszedłem na skróty. Nie wiem, czy to była dobra decyzja. Nie wiem, czy to właśnie z tej strony, czy gdzieś bardziej tam, czy w ogóle całe to. Całe to. To już jest Uzbekistan. Tutaj to miasto graniczy z Uzbekistanem. Tutaj jest muzeum. Zrobione w skale. Do muzeum wchodzić nie będę. Znacie mnie. Mnie tam mało jakie muzeum interesuje. Jedyne, które naprawdę mnie zainteresowało, to było w Wietnamie. Muzeum Wojny. Muszę doczekać, jak dojdę na samą górę. No bo widok będzie robił wrażenie. Na pewno. O, myślę, że jakaś jaskinia. Tutaj znalazłem jakąś. Idę zobaczyć do środka. Fajny tu widok. To żadna jaskinia. Pójdę jeszcze tam naprzeciwko. Teraz mam zamiar pobić się tu na górę i odpalić drona, tylko nie wiem, czy przy tych przekaźnikach mi poleci. Ale spróbuję. Niestety chyba nie ma najmniejszej opcji, żebym puścił tu drona, bo jestem na szczycie i tak wieje. Teraz się schowałem za górą, żeby nagrać. Szkoda, ziomki siedziały w fajnym miejscu. Czekajcie, tam, zarąbiste. Inni siedzieli jeszcze, nie tu, tu dalej, też zarąbiste. Ale idę znaleźć coś swojego. O, co za ziomki. Ale nie podchodzę. Ale tutaj by było fajnie. Kurde, tylko wam powiem tak, no, to jak jestem schowany, to super. Wieje tak ledwo co, ale jak wlecę, to się boję, że go roztrzaskam u skały. A słabo było na samym początku podróży stracić drona. Jak to mówią, kto nie ryzykuje, szampana nie pije. A ja lubię ryzykować. Mam nadzieję, że się opłaci. Za te ujęcia tutaj myślę, że na pewno. Ale piękny zachód się tam robi. Czekajcie. Super. Chłopaczek w takim miejscu, w którym nie powinien. No to zaczynam zabawę.
polatałem. Przyszedł ten chłopaczek do mnie pogadać, pogadać to za mocne słowo. Zapytać się, czy jestem fotografem, że tu latam i tak dalej. Powiedziałem mu, że mam kanał na YouTube i taki zaciekawiony był. No dobra, teraz idę w to miejsce, co tam jest flaga. No i później się będę zmywał. Zachód słońca. Czekajcie. Się robi naprawdę. O, teraz. Zarąbiste. Ale ja akurat jedę w drugą stronę. Muszę sobie zrobić tam ładne zdjęcie. Przy tej fladze, co tak ładnie tam wieje. No. Ranem trochę polatałem, co widzieliście pewnie wcześniej. Nie wiem, kiedy to Grzesiu wsadzi. Czy na początku, czy na końcu. Ha, jak tam teraz dojść? To jest to. Coś wymyślę. A jak nie, to po prostu pójdę naokoło. Jak zwykle. Super miejscówka. No, powiem wam, że nie dziwię się, że to jest największą atrakcją turystyczną tego miasta. Jedyną w sumie. Bo jedyna. Chyba że ktoś liczy jako atrakcję turystyczną targ. Ja trochę tak. Bo ja zawsze na targu coś fajnego znajdę, coś fajnego zjem. I dla mnie to jest taka atrakcja trochę. A niektórzy mają inne podejście. Że targ to jest wszędzie i taki sam. No naprawdę, w każdym kraju jest inny. I taka jest prawda. Dobra. Już wiem, że tędy nie dojdę, także muszę wracać. O, jednak ten chłopak mi pokazuje trasę, którą mam iść. Widzicie, jacy ci ludzie są tu fajni. Chłopaczek sobie tłumaczy, natłumaczył, co ma się mnie zapytać. I za chwilę pyta. O, właśnie, co do tych czapek tradycyjnych. To one się nazywają kałpaki. Sprawdziłem to przed chwilą, znaczy nie przed chwilą, wcześniej. Zanim tu przyjechałem. Wziął sobie teraz mój kanał, nazwę kanału, bo mówi, że od razu zostawił suba. Także idźcie jego śladem, też zostawcie suba. I mówi, że chce zobaczyć ten odcinek, jak latałem tutaj dronem. Akurat się golden hour zrobiło. Cały dzień nie było słońca. Na koniec się zrobił piękny zachód. Ale zarąbistego gościa poznałem. Chciałem go nagrać, żeby pokazać wam, ale on powiedział, że niestety, że ma taką pracę, że on się nie może tak pokazywać, robić sobie zdjęć. Tam, co wam pokazywałem, te góry, to nie jest Uzbekistan, tam są Chiny. Uzbekistan jest z drugiej strony, tam przede mną. I mówi mi, że tutaj granica jest 3 km stąd. Tam, no nie wiem, ile kilometrów się może ciągnąć. I mówi, że stąd wjechać do Uzbekistanu to jest tak proste, że zrobić głupi teście kosztuje $10, 10 euro i jedziesz. Tak samo mówi, że z Kazachstanu też jest bardzo proste, bo Kazachstan i Uzbekistan mają ze sobą jakieś porozumienie, że czyli jak ja dostanę na przykład do Kazachstanu widzę, to do Uzbekistanu też na nie wiadomo. No wiadomo, muszę to sprawdzić jeszcze i zweryfikować. W ogóle ten pan bardzo dobrze mówił po angielsku. Mówi, że podróżował po Europie, że dostał wizę Schengen i mógł sobie popodróżować tam. Oczywiście przyznał mi rację, że bardzo drogo jest w Europie, no nie ma co ukrywać. Szczególnie mówi, że niektóre kraje jeszcze nie, jeszcze były spoko. Akurat w Polsce nie był, był na Łotwie. No to no dobra, tam miał tanio na pewno, ale mówi, że na przykład jak był w Rzymie, no to było niesamowicie drogo. Co oczywiście przyznałem mu rację, no bo to jest prawda. Włochy są bardzo drogie. Ale tak mi się dobrze z nim gadało, naprawdę, no wiecie, nie miałem od wczoraj okazji z nikim sobie porozmawiać po angielsku. No i była koza. A on mówi, że dla niego to też zarobiście, bo on mówi, że za każdym razem, jak widzi jakiegoś zagranicznego, to podchodzi zagadać, żeby sobie tylko z kimś porozmawiać po angielsku, żeby to utrwalać. Także to było naprawdę super. Tu ludzie są. I w ogóle zaprosił mnie jeszcze na kolację. Z nimi był z 3 kolegami, żebym z nimi poszedł do restauracji, która nazywa się Muslim, że tam jest podobno najlepsze takie danie, które tutaj serwują. Masz
Biszkek, nie Biszkek to jest Bersher, jakoś tak, dobra, wiesz, później wam powiem. To co chciałem spróbować wczoraj, tego nie było. No i w końcu powiedziałem mu, że nie, że ja idę. Bo wiecie, oni nie gadali po angielsku, tylko on gadał i to trochę tak głupio. O, sorry. Ale się ludzie, widzicie jak się oglądają za mną? To jest śmieszne, no ale no dobra, no. Już się przyzwyczajam do tego. No i w końcu powiedziałem, że nie, że tam jeszcze dość, ale mówi, że to w ogóle trzeba tą marszrutką pojechać, tym busikiem. Mówię, że nie, gdzieś po drodze zjem i idę do hotelu. Jestem bardzo, ale to bardzo zadowolony z relacji tutaj z ludźmi, jakie można tutaj nawiązać z lokalsami. Szkoda, że się nie chciał pokazać, no bo fajnie by było go pokazać. Żeby coś w ogóle też powiedział, no ale co? No nie może, to nie może, a może się po prostu wstydził. Wiecie co mnie tu też zastanawia teraz? Właśnie specjalnie tu przyszedłem. Ten cmentarz. Pierwsza sprawa. Kim trzeba być, że akurat pod tą górą leżeć? Bo tu nie ma jakoś, nie wiadomo jak dużo tych grobów. Czy dobra, jest dużo, ale nie tak dużo, jakby się mogło wydawać. I dlaczego każdy grób jest otoczony kratą? Dziwna akcja. Pewno to jest jakiś muzułmański, oczywiście. Ze względu na to, że to jest jeden meczet. Tam na górze był też taki mały meczet. Nie pokazałem wam, bo rozmawiałem akurat z tym chłopakiem. No i cmentarz. Wreszcie znalazłem normalny market, w którym kupiłem sobie wszystko, co potrzebuję na kolację i na śniadanie, i kawę, ale szczurbiek, i słodzik, i wszystko to, co potrzebuję, to mam. Wracam właśnie do domu. Nie wiem, czy gdzieś jeszcze nie zahaczę po drodze, bo będę szedł przez park. Może się kogoś spotka, może się kogoś pozna nowego. Nie wykluczam tego. Ale zmierzam w stronę domu, w stronę hostelu. Zjeść sobie płatki owsiane ze słonecznikiem, z bananem, z rodzynkami. No i to wszystko. No to już dzisiaj się nic nie wydarzy. Teraz przegląd YouTube'a. Polo wariacina. Za chwilę baza. Dodatkowo moja kolacja. Tak jak mówiłem, to co zdobyłem w Europie, tutaj trzeba zrzucić. Mocno do tego się biorę, obiecuję. Dobra, dziękuję bardzo, że oglądaliście ten odcinek. Fajnie, że jesteście ze mną. Subskrybujcie kanał, lajkujcie, zostawiajcie lajki, komentarze, bo to zawsze pomaga twórcom. Pamiętajcie, prawdopodobnie jutro jadę w góry, także będzie wesoło. Nie na 100%, zależy od pogody, jaka jutro będzie, bo może być średnia, tak jak zapowiadali, a wtedy to już nie wiem, co ja tu będę robił. Raczej materiału wtedy nie będę kręcił, bo po prostu już nie ma co. Miasto Osz to jest miasto na 2 dni do zwiedzenia i tyle. Tak na upartego to można było nawet w jeden dzień. Ale co? Dobra, zobaczymy, co będzie jutro. Nie ma co planować. Jak nie widzieliście pierwszego filmu, sprawdźcie. Lecimy z tematem. Będzie wesoło, gwarantuję. Pozdrawiam serdecznie. Na razie.